Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że tak wiele osób podziela moją pasję w malarstwie. Nie zapominajcie kliknąć subskrybuj oraz dzwoneczek. Dzięki temu będziecie mieć dostarczane informacje o każdym nowym pojawiającym się filmie. Jeśli natomiast chcecie zostać moim patronem, będziecie dostawać często nowe filmy dotyczące szkolenia z malarstwa. Wystarczy rozwinąć opis na dole każdego. Witam! Dzisiaj namalujemy bardzo ciekawy i nietypowy obraz. Skupimy się na namalowaniu tła oraz kwiatów. Tło może posłużyć nam w bardzo ciekawy sposób na przedstawienie przeróżnych elementów bądź wykonanie zwykłej, ciekawej abstrakcji. Możemy oczywiście malować na znacznie większych formatach. Wówczas takie tło do obrazu będzie jeszcze dużo bardziej atrakcyjne. Nietypowe techniki, co najmniej 3 pojawią się w tym filmie. Pierwsza to użycie zwykłego zmywaka, takiego metalowego, które daje bardzo ciekawe graficzne elementy i efekty na obrazie, zresztą sami się przekonacie. Drugi element, który dzisiaj zostanie użyty, to po prostu gąbka. Może to być zwykła kuchenna gąbka albo taka po prostu wycięta. Trzecia rzecz, jaką zastosujemy, to będzie taka zwykła szczoteczka do wycierania. Ona również daje bardzo ciekawe efekty. Użyjemy sobie oprócz tego jeszcze szpachli oraz pędzle. Do dzieła. Pamiętajmy również o tym, że możemy zastosować oprócz tego wszystkiego spreje akrylowe. To są spreje, które możecie sobie zakupić na przykład w Action. Ja kupuję w bardzo dobrej cenie. Naprawdę polecam, bardzo ciekawa rzecz do malarstwa. Nakładamy sobie szybciutko farbę. Na początek możemy zrobić to właśnie naszą gąbką. Maczam delikatnie gąbkę w wodzie, tak żeby była wilgotna. I na początek nawet samą wodą z gąbką przetrę szybciutko cały obraz. W ten sposób płótno zostaje nawilżone i łatwiej rozprowadzają się właściwie wszystkie kolory. Na tak nawilżone płótno nałożę sobie najpierw jasne kolory, ponieważ trudno będzie mi nałożyć jasny kolor na ciemny, kiedy jeszcze on będzie mokry, a pracę chcę wykonać naprawdę szybko i sprawnie. W związku z tym sporo bieli i jedziemy. Biel pojawiła mi się w podkładzie, a teraz po obydwu stronach postaram się szybciutko powprowadzać troszeczkę kolorów. Na przykład fiolet połączony z różem i z odrobiną brązu. Wszystko to dzieje się na naszej gąbeczce. Wprowadzam celowo nierównomiernie kolory na podkład, który był już w bieli. Do tego wszystkiego dodam sobie troszeczkę błękitu, jasny, ładny błękit z drugiej strony gąbki, tak aby pojawił mi się czysty kolor, odrobinę ciekawej takiej, zobaczcie, zieleni, przechodzącej w taki morski kolor i ta sama zieleń chciałabym, żeby pojawiła się tutaj. Potrzebuję również ciemnej zieleni z czernią i z fioletem, która da mi taki głęboki tutaj odcień na dole. Żeby nie było zbyt dużo tej czerni, wprowadzam właśnie fiolet i odrobinę również na sam dół. Dobrze. Kolejną stroną gąbeczki wprowadzę sobie kolor nieco cieplejszy, czyli flash z odrobiną pomarańczu. Dobrze. Kolejne narzędzie, jakie obiecałam, to nasz zwykły, popatrzcie, taki zmywak kuchenny, szorstki, który da nam teraz efekt takich kreseczek graficznych.
Pracując nim w różnych kierunkach, uzyskujemy bardzo ciekawą strukturę. Ta struktura później będzie w taki ciekawy sposób pojawiała się w pracy i przebijała. Dobrze. I jak zachowuje się tego typu narzędzie? Spójrzcie. Tego typu szczotka będzie nam bardzo ciekawie rozcierała tło, łącząc ze sobą inne kolory. Ona będzie miała takie tak naprawdę bardzo podobne zastosowanie do szczeciniaka. Czyli tam, gdzie chcemy mieć ładne przejścia melanżu, zastosujemy szczotkę. Prowadzimy tą szczotką biel. Można nią również tapować. Dobrze. Teraz użyjmy sprayi. Zacznę od czarnego koloru. Chciałabym przyciemnić niektóre miejsca. Popatrzcie, spraye akrylowe działają bardzo szybko i w zależności od tego, ile napsiukamy w danym miejscu tego sprayu, tak bardzo on intensywnie pokryje. Tam, gdzie chcemy mniej, dajemy po prostu delikatniejszą mgiełkę. Proszę zwrócić również uwagę, że tam, gdzie dajemy więcej tego sprayu, on zaczyna nam się rozdzielać i tworzy taką bardzo ciekawą strukturkę na farbie, która pojawiła się już pod spodem. Teraz popracujmy innymi kolorami. Dodamy sobie nieco zieleni. W bardzo delikatny i ciekawy sposób zaczyna zmieniać nam się kolor pracy. Natomiast efekty graficzne cały czas jeszcze w bardzo ciekawy sposób przebijają. Do tego róż i fiolet. Możemy tworzyć również takie delikatne kropeczki. To też bardzo efektownie wygląda w pracy. Różem nieco ocieplimy. I dodamy sobie jeszcze taki mocny, piękny pomarańcz, który zupełnie ociepli nam niektóre miejsca. Dobrze. Praca zaczęła już pojawiać się jako bardzo ciekawa, a teraz czas na szpachelkę. Duża szpachla tym razem. Pracujemy dzisiaj naprawdę bardzo szybko, efektownie i intensywnie. Im dłużej, tym zobaczcie, tworzą się bardzo ciekawe kropki, zacieki. Coś się rzeczywiście w tej pracy ciekawego zaczyna dziać. Szpachelką wprowadzam biel, która w te wszystkie mokre miejsca zacznie się, zobaczcie, bardzo ładnie tutaj łączyć. W momencie, kiedy szpachelkę wgniatam niemalże w swoje płótno, zaczynam uzyskiwać bardzo ciekawe takie melanżowe połączenia. Delikatnie przecierając lekko, tworzę z tej bieli jeszcze dodatkowo, popatrzcie, łączniki różnych barw, które pojawiły się pod spodem.
W ten sposób stworzyliśmy bardzo ciekawy słup światła, idący wzdłuż mojej pracy. Kantem jeszcze szpachelki spróbuję wprowadzić kilka ciekawych graficznych kreseczek, idących zarówno od góry, jak i po przeciwległej stronie od dołu. Będę chciała zbudować na nich jakieś elementy roślinne. Mamy teraz już bardzo ciekawe i niezwykle kontrastowe tło, w którym mnóstwo ciekawych elementów się dzieje. Popatrzcie, zarówno zmywak, jak i nasza szczoteczka, gąbka, to wszystko w tej chwili pięknie wychodzi nam jak gdyby spod spodu. I na tak zbudowanym tle, które już samo w sobie jest niezwykle ciekawe, możemy właściwie zbudować wszystko. Możemy narzucić tutaj kwiaty, w ciekawy sposób idące różnymi technikami. Możemy to zrobić na przykład szpachelką, możemy popsiukać dodatkowo je sprayami, możemy zbudować sobie zupełną abstrakcję, tworząc na przykład coś zupełnie nowego i nietypowego. Pokażę Wam, jak zbudować z takiego obrazu ciekawą właśnie abstrakcję, która przyszła mi w tym momencie do głowy. Na przykład element zupełnie taki geometryczny, który może nam się na przykład pojawić. Wyobraźcie sobie, że praca jest naprawdę dużych formatów. Szpachelką stworzę sobie rodzaj takiego kwadratu, który będzie przerywany. Pojawi się na przykład jeszcze tutaj jakiś ciekawy graficzny element, idący od samej góry. I na przykład na tle takiego geometrycznego kwadratu może urosnąć realistyczne drzewo. W momencie budowania takiej pracy abstrakcyjnej często pomysły przychodzą nam zupełnie do głowy nagle i niespodziewanie. Takie obrazy są później tak naprawdę bardzo ciekawe. Farba cały czas pracuje, zwróćcie uwagę, jakie piękne zacieki się tutaj zaczynają tworzyć i jakie warstwy zaczęły się odkrywać spod spodu. Posadźmy tutaj drzewo. Spróbujemy go zbudować. Niech drzewko będzie delikatne, cieniutkie i stwarza wrażenie takiego mocno wypracowanego. To będzie nasz element realizmu, który pojawi się w abstrakcji. Właśnie takie abstrakcje są najciekawsze, kiedy możemy zbudować tak naprawdę coś, co jest bardzo sugestywne dla naszego umysłu. Weźmy pędzel szczecinowy do tego celu. Niech drzewo będzie na przykład w fioletach i w różach. Najpierw dajmy ciemniejszy taki podkład z lekką zielenią. Delikatnie szpachelką spróbuję wyznaczyć jeszcze tutaj cieniuteńkie gałązeczki. Bardzo łatwo to się robi, kiedy farba jest jeszcze zupełnie mokra pod spodem. Ponieważ pracujemy bardzo szybko, możemy sobie pozwolić na wykorzystanie tego, co mamy tutaj w poprzednich warstwach. Szpachelka wydrapuje, słychać to wyraźnie, prawda? Cieniuteńkie gałązeczki. I teraz narzućmy sobie właśnie troszeczkę tego koloru, o którym mówiłam, czyli na przykład róż. Połączymy z bielą.
z odrobiną fioletu. Narzucimy sobie jeszcze taką kolorystykę, która będzie przepięknie nam pasowała do całej reszty naszej abstrakcji. Tego typu obraz może być w dowolnej kolorystyce, takiej jak oczywiście pasuje Wam do wnętrza. Jeszcze troszeczkę bieli na rozjaśnienie. Mamy przepiękne drzewko. Zobaczcie, kilka ciekawych technik, bardzo nietypowych. Daje niezwykły, bardzo naprawdę ciekawy efekt. Możecie tego typu obraz namalować właściwie każdej wielkości. Im większy, tym bardziej atrakcyjny. Dowolna kolorystyka i bardzo szybki czas namalowania. Cokolwiek przyjdzie Wam do głowy na takim właśnie tle, będzie wyglądało na pewno pięknie i bardzo efektownie. Polecam, spróbujcie się pobawić.